Auto stojące obok mnie jest duże. Duże ma także koła, a zresztą wszystkie 4 napędzane, ale odcinka offroadowego dzisiaj nie będzie. Zresztą sam producent chyba nie wierzy w to, że auto potrafi wjechać w cięższy teren, bo promuje je w swoim prospekcie hasłem o swój miasto. No cóż, my postaramy się dzisiaj oswoić karkonosze. Zapraszam na test odmłodzonej wersji Mitsubishi Outlandera. Przez słowo odmłodzony mam tutaj na myśli ostatni facelifting, jaki przeszedł japoński SUV. Co prawda sam producent twierdzi, iż, cytuję, to coś więcej niż lifting, jednak o nowej generacji nie ma tutaj mowy. Jednakże nie można też mówić, że w Outlanderze nic się nie zmieniło. Zupełnie nowy jest przedni pas, podobnie jest z tyłu. Zmianie nie uległy tylko drzwi, ale może to być wina tego, że zaprojektowanie nowych jest po prostu piekielnie drogie. Jeżeli chodzi o technikę zastosowaną w aucie, Mitsubishi także postawiło na parę nowinek, szczególnie na wyciszenie wnętrza. I muszę przyznać, że bardzo dobrze im to wyszło, bo w czasie jazdy, jak na tę klasę aut, w Outlanderze jest naprawdę cicho. A wszystko to zasługa całkowicie nowego systemu wygłuszenia, a także redukcji drgań i wstrząsów powodowanych przez układ jezdny oraz silnik. Nowa jest także bezstopniowa automatyczna przekładnia CVT. Ma ona teraz 7 wirtualnych przełożeń. Wszystko możemy regulować tymi łopatkami za kierownicą. Nie sprawia już ona, że auto niemiłosiernie wyje przy wyższych obrotach, ale to nadal jest bezstopniowa przekładnia, więc charakterystykę tej pracy zachowała. Jest ona jednak dostępna tylko z tym silnikiem, który mamy pod maską. Jest to dwulitrowa, 4-cylindrowa jednostka benzynowa, która rozwija moc 150 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 195 Nm. Do setki w 12 sekund. Ze skrzynią manualną 1,5 sekundy szybciej. Spalanie na dystansie 100 km kształtuje się następująco. W mieście Outlander potrzebował około 10 litrów benzyny. W trasie wartość ta spadała około 2 litry, natomiast przy prędkościach autostradowych znowu rosła do 10. Jednak najmniej optymistycznie rysuje się spalanie w korkach, gdzie Outlander potrzebował nawet 14 litrów na 100 km. Jeśli chcielibyście, aby Mitsubishi paliło trochę mniej, możecie zdecydować się na jednostkę wysokoprężną. Rozwija ona taką samą moc, bo 150 koni mechanicznych, jednak rozwija ona o wiele większy moment obrotowy. Niestety ma także ona pewne wady. Kosztuje 18 tysięcy złotych więcej, a do tego nie można do niej dokupić bezstopniowej przekładni CVT. Także coś za coś. Moim zdaniem jednak zakup diesla może się nie kalkulować, bo przy średnim spalaniu na poziomie 1,5 litra mniejszym zakup zwróci się po naprawdę astronomicznym przebiegu. A jeśli już robić te przebiegi, o których wcześniej wspomniałem, to w fajnym wnętrzu. Jeździłem ostatnio Toyotą Auris czy Nissanem Qashqai'em i oba te auta pokazują, że japońskie wnętrze nie musi już odrzucać. Niestety, Mitsubishi Outlander pomimo poprawy tylko nową jakość udaje. Plastiki nadal są w większości twarde, nie wszystkie przyjemne w dotyku, chociaż nie odstraszają, to czasami wyglądają tak, jakby zostały zaprojektowane parę lat temu i tak pozostawione. Nawet przyjemnie leżąca w dłoniach kierownica obszyta skórą jest wprost ze Space Stara. Halo, Mitsubishi, jadę w aucie za ponad 120 tysięcy złotych i mam tutaj kierownicę z auta miejskiego za 1/3 ceny. Coś tu nie gra. Na szczęście jednak auto jest naprawdę przestronne. Z przodu bez problemu usiądą 2 rosłe osoby, a z tyłu i kolejni rośli pasażerowie. A gdyby ci chcieli zabrać ze sobą koleżanki, żaden problem. Do dyspozycji mamy 3. rząd siedzeń. Co prawda nie ma w nim miejsca na długie podróże, ale na krótkie dystanse na pewno się sprawdzi. A co jeżeli koleżanki z 3. rzędu siedzeń będą chciały posłuchać muzyki? W bagażniku ukryto subwoofer, a system audio gra naprawdę przyzwoicie. Cały system inforozrywki jest jednak nieintuicyjny, działa opornie, a sparowanie telefonu przez Bluetooth graniczy z cudem. Bagażnik ma pojemność 550 litrów, a po rozłożeniu foteli 3. rzędu nieco ponad 100 litrów.
ale zakładam, że każdy użytkownik się z tym liczy. Outlander prowadzi się bardzo przewidywalnie. Oczywiście ze względu na swój dość duży wzrost ma tendencję do tego, że na zakrętach się dość mocno wychyla i buja, natomiast można mu to wybaczyć. Auto lubi pokonywać zakręty i bardzo dobrze mu to wychodzi. A co jeśli przyjdzie nam oswoić miasto? Outlander dzięki dużym kołom i prześwitowi sprawnie atakuje wszystkie progi zwalniające, krawężniki, studzienki i inne dziury. Manewrowanie nim nie jest wcale trudniejsze od zwykłego kompakta, nad widocznością czuwa kamera cofania, a jeżeli stoimy w korku, to i nogi nam się nie zmęczą, bo mamy tutaj skrzynię automatyczną. Widoczność jest naprawdę dobra, bo siedzimy wysoko, Outlander może zdawać się pewną alternatywą dla rodzinnego vana. Pytanie tylko, czy do takiej alternatywy warto w ogóle dopłacać? No właśnie, cena. Prezentowane auto to wydatek około 120 000 złotych. W wersji podstawowej Outlander jest minimalnie droższy od swoich konkurentów takich jak Nissan X-Trail czy Mazda CX-5. Jednak po doposażeniu jest ofertą bardziej przystępną cenowo. Outlander to udane auto i na pewno jest wart swojej ceny. Jednak ani w górach najwyższych szczytów nie zdobył, ani w mieście szczególnie sobie nie poradził, bo do tego po prostu nadają się małe auta miejskie. Na pewno jest wart swojej ceny i na pewno wart jest zainteresowania. Ale powtórzę to, co powiedziałem po wrażeniach z pierwszej jazdy. W tej klasie można znaleźć auto, które wzbudza więcej emocji. Dziękuję i do zobaczenia.